Witam wszystkich. Po całej serii poświęconej rysowaniu drzew zapraszam teraz na film o zastosowaniu perspektywy w krajobrazach. Zaczynam od poziomej linii na wysokości naszego wzroku, czyli horyzontu oddzielającego niebo od płaszczyzny podłoża. Zaznaczam punkt i wyprowadzam z niego dwie zbieżne linie, będące ścieżką, na której stoi obserwator. Ścieżka będzie zakręcała, więc teraz z innego punktu na horyzoncie wyprowadzam podobne dwie linie. Żeby pomóc sobie z wyznaczeniem grubości załamanej ścieżki, między trzema istniejącymi liniami rysuję spłaszczoną elipsę, do której doklejam jako styczną czwartą brakującą linię. Przy narożniku zaznaczam dwa punkty w podobnych odstępach od przecięcia linii i łączę je płynnie łukiem. Podobnie wyoblam drugą krawędź ścieżki. Teraz zaznaczam brzegi strumyku, przez który przebiega ścieżka oraz jej kolejne zawinięcie na drugim brzegu. Strumień będzie także delikatnie zawijał, co zaznaczam miękkimi łukami na obu brzegach. Łuki, podobnie jak linie proste, też w miarę oddalania się od obserwatora coraz bardziej zbliżają się do siebie. Strumień jest oczywiście nieco zagłębiony w płaszczyźnie otoczenia, więc na jego przecinaniu się ze ścieżką zaznaczam pionami tę różnicę wysokości. Na pionowej prostokątnej płaszczyźnie zaznaczam skośnymi liniami spadek brzegów i liniami zbieżnymi oraz dalej liniami po łuku zaznaczam granicę tafli wody. Podobne oraz bardziej złożone ćwiczenia w perspektywie prezentowałem na pierwszych zajęciach z poprzedniego cyklu, zaczynających się od filmu Podstawy perspektywy. Teraz budujemy most. Znajduję dwa punkty nad krawędzią ścieżki, równo wyniesione powyżej otoczenia i łączą je łukiem. Podobnie opracowuję drugą krawędź mostu. Teraz jeszcze zaznaczam otwór dla przepływającej wody. Znajduję dwa punkty równo oddalone od brzegów strumienia i łączę je elipsą. Każda elipsa ma dwie osie symetrii dzielące ją na równe ćwiartki. Z elipsy wydobywam na razie tylko górny łuk i od razu dodaję nad nim drugi bliźniaczy. Wzmacniając dolną część elipsy oraz kopiując w pionie wszystkie punkty krawędzi mostu, uzyskuję proste odbicie w tafli wody. Teraz dodaję jeszcze szpaler drzew po drugiej stronie strumienia. Zaznaczam pierwszy pion, który wyznaczy wysokość pozostałych drzew. Między liniami do zbiegu wychodzącymi z końców pionu zaznaczam w dowolnej odległości drugi pion, który dalej przekształci się w kolejne drzewo. Aby wyznaczyć położenie pozostałych drzew ułożonych w równych odstępach, w prostokącie powstałym pomiędzy pionami za pomocą przekątnych znajduję środek. Punkt ten po zbiegu rzutuję na drugi pion, określając jego środek. Teraz z końca pierwszego pionu prowadzę linię przez środek drugiego pionu, a punkt jej przecięcia z linią zbieżną określi położenie trzeciego drzewa. W ten sposób wyznaczam położenia kolejnych drzew. Teraz kolejną linią zbieżną zaznaczam spody koron drzew, a prostym jajowatym obrysem zaznaczam pierwszą koronę. Każda kolejna korona powinna mieścić się pomiędzy nową linią zbieżną a końcem pionu, stopniowo zmniejszając się z zachowaniem proporcji. Teraz przy zakręcie drogi dodam jeszcze prostą formę małej architektury, w tym przypadku kapliczkę. Na podstawie zaznaczam prostokąt, którego dwa boki zbiegają się w punkcie na horyzoncie widocznym na pracy, a dwa na horyzoncie poza kadrem. Prostokąt wypycham w pionie i za pomocą linii zbieżnych dodaję górną płaszczyznę. W ten sposób otrzymuję prostopadłościan. Za pomocą przekątnych znajduję środki jego podstaw oraz łączę je odcinkiem pionowym, który przeciągam w górę. Górny koniec odcinka łączę z wierzchołkami prostopadłościanu i uzyskuję czterospadowy daszek. Spód kapliczki okalam liniami po zbiegu, dodaję grubość i tworzę cokół. Krawędzie daszku wyciągam przed lica ścian, łączę po zbiegach i tworzę okap. Dodaję mu też od razu grubość.
Na ścianach zaznaczam piony równo oddalone od narożników, tworząc prostokąty. Między pionami wstawiam elipsę, wzmacniam jej górną część i uzyskuję łukowate otwory. Każdy otwór obrysowuję wewnątrz kapliczki równoległą linią, tworząc grubość słupków. O konstruowaniu podobnych form małej architektury mówiłem sporo przy okazji filmów takich jak Plac Zabaw, Stara Studnia czy Upiorna Brama. Do każdego drzewa dodaję jeszcze jego odbicie. Najpierw przedłużam pion, na którym następnie odkładam wysokość drzewa nad taflą wody, czyli wysokość nasypu. Drugi raz tę samą wartość już jako odbicie, a dopiero później samą wysokość drzewa czy wysokość korony odmierzona ołówkiem. O odbiciach w wodzie wkrótce powiemy sobie jeszcze sporo na osobnym filmie z tego cyklu. Teraz różnym powierzchniom nadamy różną fakturę. Most będzie pokryty deskami, które układają się równolegle i są zbieżne. Na ścieżce zaznaczam pomocniczą siatkę, która może przydać się do zaznaczenia stopniowo zmniejszających się podziałów. Nieregularnymi liniami zaznaczam kolejne kamienie. Nie trzymam się dokładnie siatki, ale staram się dopasować proporcje kamieni do jej zmniejszających się podziałów. Przed kapliczką dodaję jeszcze mały wybrukowany łącznik. Boki mostu obrysowuję krawężnikami i wzmacniam podziały desek. Im dalej jest ścieżka, tym podziały na niej są bardziej zbliżone do poziomu i zaczynają przypominać po prostu nieco rozdygotane linie. Na ścianach mostu zaznaczam podziały kamieni. Przy łuku przebiegają klince układające się promieniście wokół środka otworu. Od razu zaznaczam podziały w odbiciu, które pod mostem układają się zbieżnie. O tworzeniu realistycznych faktur materiałów mówiłem osobno na 2 filmach z poprzedniego cyklu. Teraz czas nieco zmiękczyć teren. Wytarłem proste linie i zaczynam zamiast nich wprowadzać bardziej swobodne i rozdygotane kontury przeplatające się z pionowymi źdźbłami trawy. Na dachu kapliczki zaznaczam po zbiegach poziome podziały. Krawędzie dachu wzmacniam łamiącą się linią i wprowadzam podziały na dachówki. Najpierw zaznaczam te narożne, a dopiero później połaciowe.
Teraz nadają jeszcze drzewom nieco charakteru, dokładnie w ten sam sposób, jak pokazywałem to na pierwszym filmie tego cyklu. Pod drzewami zaznaczam wieloma pionowymi liniami ścianę z kosów zboża. Jej krawędzie, choć nieregularne, też układają się zbieżnie. Kilkoma liniami poziomymi zaznaczam drobne fale na wodzie. Cieniowanie rozpoczynam od najciemniejszego miejsca w środku kompozycji, a dalej będę rozprzestrzeniał je równomiernie na boki, tworząc płynne przejście do warstwy linearnej rysunku. W tym filmie zawęziłem zakres tematów do minimum niezbędnego przy okazji rysowania krajobrazów. Natomiast o perspektywie można powiedzieć jeszcze znacznie więcej. Jeśli ktoś czuje teraz niedosyt, to zachęcam, żeby zerknął sobie jeszcze na kilka filmów z poprzedniego cyklu, w całości poświęconego perspektywie. A za tydzień zajmiemy się rysowaniem skał. Do zobaczenia.